Cześć, w tym filmie postaram pokazać się różnicę między dwoma procesorami. Jeden z nich po lewej to jest Intel z 2004 roku, Intel Pentium 541. Jest wykonany w technologii 90 nanometrów. Kolejny procesor to jest Intel Core i3 4160. Ten powinien być wykonany w technologii 22 nanometry. Spróbuję otworzyć te dwa procesory i później wsadzimy ten krzem do mikroskopu elektronowego. Zacznę od dekapowania Intel Pentium z 2004 roku w technologii 90 nanometrów. Nie róbcie tego w domu. A jak już robicie, to nie nożykiem. Bardzo delikatnie. Nie no, żartuję. To jest uszkodzony procesor, który kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym za 2 zł. Procesor tak mocno się trzymał tej górnej płytki, a tak naprawdę to widać, że jest przelutowany. Ale to w sumie bardzo dobrze, bo nie będziemy musieli dodatkowo go psuć. Będzie bardzo ładny materiał do mikroskopu. Powinno być widać, że procesor tutaj jest nie przyklejony, tylko przylutowany, dlatego ciężko było go oderwać. Odszedł razem z pierwszą warstwą, znaczy zostawiając pierwszą warstwę tych najgrubszych przewodów na tutaj tej płytce spodniej. Ale nas właśnie interesuje nas bardziej ta część, dlatego tak to zostawię. Zaraz zobaczymy jeszcze pod mikroskopem optycznym, co z tego wyszło. Dobra, teraz biorę się za rozkładanie procesora i3. Z tym już będę się obchodził troszkę delikatniej. Tutaj widzimy, że ten procesor już nie był przylutowany do tej płytki odprowadzającej ciepło, tylko tutaj mamy pastę termoprzewodzącą. Dlatego będę musiał rozkruszyć tą część. To jest płytka krzemowa z naniesioną strukturą litograficzną, tak jak tutaj widać. Dlatego będę musiał rozkruszyć tą część. To jest płytka krzemowa z naniesioną strukturą litograficzną, tak jak tutaj widać. Tak naprawdę w tym momencie procesor wciąż byłby działający. Nawet jakbym tutaj porysował powierzchnię. Wszystkie ważne elementy znajdują się od spodniej strony. Czyli tak naprawdę za tą zieloną płytką. Żeby odsłonić warstwy procesora,
ponieważ procesor jest złożony z warstw, tak samo jak ogry i cebula. Będę musiał po prostu chamsko go połamać. Te warstwy same się od siebie powinny oddzielić i nawet jeśli tam jest 5 różnych warstw, to w pewnym momencie powinniśmy znaleźć tą warstwę, która nas interesuje. Spróbuję coś takiego zrobić. Już widać pod spodem strukturę. Pomimo że to są bardzo małe kawałeczki, tutaj na pewno i tak będzie bardzo dużo widać pod mikroskopem elektronowym. Jest tutaj procesor starszego typu. Używam telefonu do nagrywania tego, więc będę musiał po prostu przyłożyć do okularu. I zobaczcie, o co chodzi. Tutaj od razu widać warstwy. Będzie nas interesować ta warstwa, którą teraz widzicie. To są zwyczajne przewody, które biegną nad tranzystorami, a tutaj w tym pęknięciu będzie widać już niższą warstwę. To są nadal przewody. Szukamy tranzystorów. Tutaj wydaje mi się, że to będą tranzystory. Tak. To jest przedostatnia warstwa. Przedostatnia warstwa, która jest najciekawsza, ma najciekawsze struktury. Teraz oglądamy to, co zostało z procesora tego nowszego, 22 nanometry, pod mikroskopem optycznym. Telefon muszę trzymać przy okularze, bo mnie nie stać jeszcze na uchwyt. I widzimy, że warstwy fajnie się oddzieliły. Widać warstwę wierzchnią, widać warstwę tą głębszą. Szczególnie tutaj jest takie poszarpane. Tutaj bardzo ładny obszar. Właśnie dlatego chciałem te warstwy tak niechlujnie rozłupać, bo one wtedy się fajnie oddzielają od siebie. Jeśli byśmy zdjęli delikatnie tą płytkę procesora krzemową, zobaczylibyśmy tylko wierzchnią warstwę, która jest złożona z tak naprawdę drucików łączących jedne obszary procesora z drugimi. Znajdujemy się w tym momencie w pomieszczeniach technologii Clean Room, czyli w pokojach czystych, bo tutaj właśnie jest mikroskop elektronowy FEI Helios Nanolab 650. Przez to też musiałem ubrać sobie takie właśnie buciki i fartuszek. Nie można tutaj wejść w normalnym ubraniu. No i zaraz wsadzimy nasze próbki do mikroskopu i zobaczymy, co będzie w środku.
I to jest uchwyt na stoliki z próbkami. Włożyłem też inne próbki, które będą mi potrzebne do czegoś innego. Nie będę dużo mówił, bo tutaj jest bardzo duży szum i nie będzie nic słychać. Zaczynam pompować próżnię. I teraz poczekam jakieś 10 minut, aż próżnia uzyska optymalną wartość. W mikroskopie zrobiła się już ultra wysoka próżnia. Teraz mogę włączyć wysokie napięcie i zaczynamy oglądać. Nie pokażę Wam obrazu prosto z komputera, bo nie chcę instalować na tym komputerze żadnych programów trzecich. Zresztą i tak dużo nie zobaczylibyście, bo skanowanie jednej klatki obrazu trwa minimum sekundę, aby uzyskać jakiejś dobrej jakości obraz, a przy robieniu zdjęcia skanowanie trwa nawet od minuty do 10 minut. Czasami duże zdjęcia, jak chcę uzyskać bardzo wysokiej jakości, takie zdjęcie potrafi skanować się godzinę, 2 godziny, nawet do 8 godzin. Teraz szukam obszaru, który mnie interesuje, a interesuje mnie warstwa ze strukturami tranzystorów. Kiedyś nagram filmik o tym mikroskopie, jak się go obsługuje, jak to wszystko wygląda i jeszcze z wszystkich innych mikroskopów, które obsługuję. Same te tranzystory są strukturami trójwymiarowymi, więc my tak naprawdę nie będziemy oglądać w całości tranzystorów, tylko będziemy oglądać przekrój tranzystora. No i teraz możecie zobaczyć te zdjęcia, które zrobiłem na mikroskopie. Widać tutaj dobrze te wszystkie warstwy, które się przeplatają z warstwami poniżej i powyżej, tak żeby stworzyć strukturę trójwymiarową.
Teraz widzicie porównanie tych dwóch procesorów w dokładnie tym samym powiększeniu. Widać, że faktycznie był postęp w wielkości tych tranzystorów. W miejsce jednej struktury z tego procesora 90-nanometrowego zmieszczą się 3 struktury z procesora 22-nanometrowego. Tutaj widzicie jeszcze zdjęcie procesora, który jakiś czas temu zrobiłem. Są to zdjęcia procesora Intel D320. To jest też procesor zrobiony w technologii 90 nanometrów. Jest to zdjęcie 8000 pikseli na 8000 pikseli. Malowałem to zdjęcie ręcznie w Photoshopie jakieś 8 godzin łącznie. Tak jak możecie się domyślać, żadne zdjęcie z mikroskopu elektronowego nie wychodzi kolorowe. Zawsze wychodzą czarno-białe. Jeśli widzicie na internecie jakieś kolorowe zdjęcia z mikroskopu elektronowego, to znaczy, że ktoś musiał po prostu usiąść i pomalować to zdjęcie ręcznie. I jeszcze jedno zdjęcie z procesora Intel E3400. Na tym zdjęciu bardzo ładnie widać warstwy, które chciałem Wam pokazać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Niedługo pojawi się kolejny filmik. Prawdopodobnie sobie popatrzymy na jakąś mikroelektronikę.